No cześć króliku, trochę zaniedbany jesteś. Trochę doprowadzimy cię do porządku. Teatr to jest po prostu pogranicze magii rzeczywistości. Ach, gdybym miał swój teatr jako budynek, to na pewno bym zrobił teatr magii i iluzji. Próbowałem skończyć z tym, powiedzieć nie, dość. Byłem w wojsku i jestem w ogóle redaktorem. Mam jakiś tam dyplom, coś tam jeszcze. Byłem górnikiem. Mnóstwo rzeczy próbowałem, ale to krótko, bo właściwie teatr to jest taki tygiel wszystkich możliwych rzeczy. To, co robię tutaj w teatrze, tak zawodowo i z racji obowiązków, no to w życiu prywatnym dokładnie to samo. Jeśli nie pracuję nad jakimiś rekwizytami do tego magic show, które tam z chłopakami robię, to na pewno coś kombinuję, żeby coś napisać. Nie mogę powiedzieć, że tu jest życie prywatne, zaczyna się wtedy, kiedy kończy się moja praca zawodowa. Nie, to nie jest tak. To chyba jest taki 24-godzinny, jednolity ciąg zawodowy. Uważajcie na mnie. Zawsze mi to... Moja rodzina przyzwyczajona jest do tego, wie o tym, że jak jest produkcja, to 2 miesiące w ogóle nie wychodzę z teatru, mijamy się, gdzieś tam się pokazujemy. To jest magia teatru właśnie, bo ja pamiętam, że jak byłem takim małym smykiem i jak przyszedłem do teatru z klasą, ze szkołą, jak zobaczyłem latające czarownice, więc zobaczyłem sobie, że teatr to jednak i jest coś takiego magicznego, wsysa. Wiem, tak jak mój syn, ten starszy, miał przyjść na chwilę, tylko pomóc nam do teatru i tak został już 5. rok. Ja mam tam, na głowę mi to spuszcza. Spuszczać się na głowę? Cicho, cicho tam. Ja zamykam. Mój dzień w pracy, to tak. Poprzedniego dnia na spektaklu zostaje drugi akt, więc jest przewałka tego całego, tylko na pieszy. No a potem pirotechnika, kontrola pełna, pach, pach i zaczynamy spektakl. Jeden człowiek tu nie poradził sobie, ponieważ na 2 stronach sceny wszystko funkcjonuje w takim obiegu zamkniętym. Właściwie cała technika uczestniczy. W czasie spektaklu jest tak, że wszyscy zmieniają i dekor, i rekwizyty. Każdy właściwie kontroluje. Także moim zadaniem jest to, żeby wiedzieć, gdzie co powinno być, w którym miejscu. Nawet jak jestem z jednej strony sceny, to tam gdzieś już tam coś wypatrzę, albo też instynktem wyczuwam. Nieraz tam coś mnie tknie, a nie ma tam jakiejś tu karawki, albo tamtego, a tam nie ma gazety, a tam nie ma tego kontraktu, na przykład tam deszczowej liny, więc już tam do inspicjenta Tomek jest tam, jest, dobra. Okej, w porządku. Popadały te żarówki, co? Jakich kontrolek? Do tych kontrolek tutaj z tej strony, te małe te żarówki, te lampeczki takie tu świecą, wiesz, nie wiem, takie małe, to są M20 czy jakieś, co? No u nas w teatrze jest tak, że te rekwizyty, jeśli są za duże i nie da się ich magazynować tutaj, to na pewno są wywożone do magazynów teatralnych gdzieś tam daleko. Ale te drobne rekwizyty, które tutaj zostają, te, które są cenne, to je tam jakoś zabezpieczam. Dobrze jest, żeby artysta używał właściwych rekwizytów i właściwej dekoracji, więc po każdym użytkowaniu, czy po każdym spektaklu, właściwie większość jest albo całkowicie zniszczonych, albo podniszczone. Większość tych rekwizytów jest robionych jak gdyby pokazowo, takich wystawowo, a tak nie jest. W teatrze one są nieustannie tam rozpruwane, niszczone, używane po prostu. W tekście Akademii Pana Kleksa tam o lisach coś tam było, gdzie dzik jest dziki, dzik jest zły, coś tam ma tego duże kły, a z lisami coś było. Lisek, chytrusek, coś tam, no nie, w każdym razie to była rodzina lisków. Też z Akademii Pana Kleksa, no to wszystko się rozpada, no wiadomo. Te konsole grały, świeciły te maski, wiesz.
No i podstawowe narzędzie Filipa Golarza, który tworzył te swoje dzieła sztuki. Kontrabas ze śmietnika, który znalazłem, który posklejałem do kupy tutaj w stolarni. Widać, że on jest tutaj z kawałków złożony, ale generalnie wygląda solidnie, co? Aż do dnia premiery właściwie to wszystko jest makietowane. Te rekwizyty są właściwie cały czas produkowane, wymyślane, zmieniane, przerabiane. No to dobrze, to ustawmy te usta. Cudna jak sen, ty dziewczyno. Postawimy jakiegoś ludzika tutaj, że one niby tutaj tańczą, jak piękne dziewczyny. Cudna jak sen, ty istoto boska jasna jak dzień. Instaluję teraz bardzo ważne urządzenie, bez którego w ogóle nie byłoby tego spektaklu. Tylko dzięki temu urządzeniu może ten spektakl w ogóle zacząć się. Dobrze, że nikt nie będzie tego widział, bo mało kto wie, jak to się robi. A my, pirotechnicy Teatru Roma, wiemy dokładnie, jak to powinno wyglądać. Uzbroję ją materiałem wybuchowym. Odpowiednia ilość też jest ważna, bo za dużo to mogło to lecieć w powietrze razem z artystą, a my artystów trochę oszczędzamy. Chociaż jest kolejka artystów tutaj do naszego teatru, więc jakby tam komuś się coś stało, to oczywiście wiecie, w kolejce stoi ich dużo jeszcze. Ale większość w teatrach rzeczywiście tak naprawdę boją się pirotechniki, takiego otwartego ognia używać. My nie boimy się niczego, ponieważ jak nasz dyrektor Kępczyński mówi, my nie mamy problemów, mamy tylko rozwiązania. No, oto właśnie dzieło mojego, że tak powiem, deszczowej mojej piosenki. To jest konsola audio z przedwojny mandżurskiej. A to wszystkie rzeczy, te wszystkie guziki wydłubywałem po prostu przez kilka dni z różnych śmietników. Mam świadomość też tego zagrożeń, więc strażacy też czuwają. Na premierze Kotów tak było. Nie zrobiliśmy żadnych prób pirotechnicznych. Efekt był taki, że zaczęła się palić instalacja. Strażacy weszli na scenę, zagasili, ale spektakl z deszczową mazgołą, jak to mówią Rosjanie jodując, i pewnie dlatego to wszystko skończyło się żartami. To jest niebezpieczne! Pirotechnika to jest coś takiego, co jest bardzo niebezpieczne, ale u nas no, były dramatyczne. Były artyści, którzy podpalili się, ale to też albo przez moją nieuwagę, albo przez nieuwagę innych. Zmiana przewodu, zmiana kabli i Robert Rozmus spłonął i Marcin Wortman spłonął i Damianowi też groziło takie coś. Kuba, Robert! Bierzemy te biedne, zniszczone rzeczy, bo to są rzeczy teatralne, jak można to wyrzucać? Teatr to jest po prostu pogranicze magii rzeczywistości. To chyba jest najważniejsze dla mnie. Może dlatego jestem rekwizytorem.